Następny etap to wprowadzenie lasek popychacza. Również miałem je oznaczone, zarówno kierunek, jak i który jest dolotem, a który wydechem. Jak już się zamotacie, to można sprawdzić po ilości przepracowanej powierzchni. Zazwyczaj ta górna, gdzie rocker spracuje, jest bardziej wypracowana niż ta dolna, gdzie jest popychacz. Ok. Co ja robię? Pamiętając o kierunku, jaki ma być zainstalowana laska popychacza, przepompowałem strzykawką przez środek świeży olej. Tak, żeby mieć pewność, że jest świeży olej. Całość pokrywam delikatną jakby warstwą świeżutkiego oleju i wkładamy popychacz w tubę. Właśnie coś tu chyba nie tite. Teraz mamy popychacz do lotu. Najpierw go wyczyszczę z tego, co na nim było. Tak, akurat wlotowe u mnie mają takie ślady, nie wiem, czy to widać. To jest dół. Okay. Przepuszczę trochę świeżego oleju przez niego. To na pewno mu nie zaszkodzi. Im więcej oleju na początku, tym lepiej. Już widzę, że leci dołem. Więc tak go sobie tutaj wprowadzamy od góry. Tak, żeby tam siadł sobie na popychacz. Z tym pierwszym w tym modelu u mnie, żeby ten pierwszy zainstalować, trzeba od spodu wsadzić pręt popychacza. Nie ma miejsca przez ramę, po prostu usadowić go na popychaczu. Zobaczcie, gdzie się potrzeba, to nie ma. Usadowić go na popychaczu na swoim miejscu i teraz prowadzić tubę i teraz jest ok. Mamy tył. To samo robię z przodem, czyli najpierw czyszczę popychacz. Z tego, co na nim było, jakieś pozostałości. Już to mamy. Cały popychacz delikatnie oleju i wędruje do swojego gniazda.
na swoje miejsce. To samo z wydechałem. Czwórka. Całość przysmarujemy. I do dziury. Czuć, jak one siadają na miejsce. Jest tak dość miękko. No i dobra. Mamy popycha laski na miejscu. Dobra, podniosłem jeszcze każdą tubę z osobna. Sprawdziłem, czy pręty weszły w odpowiednie popychacze. Wszystko ok. To przechodzimy teraz do górnej części cylindra. Ok. Zajmiemy się górną częścią. Tutaj mam cylinder przedni. Najpierw będę składał przód. Mam nowe filtry. Mamy tutaj nasz zestaw. Mamy tutaj odmę, powietrzenie, o którym wcześniej rozmawiałem. To wszystko zostało przeze mnie wyczyszczone. I no, ja otworzyłem je i skleiłem z powrotem. Wymieniłem te parasolki tu w środku. Teraz dam nowe filtry. No tutaj tak powinny wejść w miarę mniej więcej do połowy. Się boję montażu tego przedniego, ale ok, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Niestety uszczelki, które były dostarczone w zestawie, są do nowszych wersji. Jedynie 2002 rok ma taką sytuację, więc ja muszę użyć tutaj tej starej uszczelki. Ona nie wygląda źle, no ale tak to trzeba zrobić. I będziemy podchodzili do tematu próby zmontowania tego. Powinno być ok, na przednim będzie ok, ale na tylniego się boję. Pamiętajcie, żeby od razu wymienić też o-ringi, które są na cylindrach na górze, ale to zaraz wam pokażę. Ok, podejmę próbę jakoś nagrania tego. Dobra, pierwsze co, żeby nie zapomnieć, na pewno wymieniamy ten o-ring, który tutaj jest. Widać, nie chcę sobie jakoś tutaj sam z siebie wyjść, ale mamy narzędzie, które tu pomoże w tym. Ok, mamy go. Jest do wymiany. Oczywiście czyścimy dokładnie powierzchnię, zanim go zainstalujemy. Tam jednak troszkę syfu było. Dobra. No to wyczyszczone. Instalujemy nowy o-ring. Tamten po prostu się przykleił. Dobra, mamy to. Dodatkowo przed montażem się na razie odjedziemy. Przed montażem należy upewnić się, że popychacze będą w najniższej pozycji. Ja to sobie kołem obrócę.
Miałem to ustawione, ale jeszcze dodatkowo zweryfikuję. To by było to. Według mnie. Tak, on już idzie w górę. Dobra. Są na swoim miejscu. A ja nie teraz przed dalszą instalacją damy po kapce oleju montażowego na końcówki. Zarówno na pręty, jak i na końcówki tutaj sprężyn. Te powierzchnie, które będą pracowały. Ok. Myśmy mieli